13 najlepszych czatów GPT. Cześć, z tej strony Janek i w tym wideo chcę Tobie pokazać 13 wybranych specjalnych czatów GPT, tych GPT-sów stworzonych przez użytkowników, jak i przez platformę ChatGPT, które specjalizują się w różnych zadaniach. Jakiś czas temu nagrałem wideo o pluginach, które są dostępne właśnie w ChatGPT 4, jednak od tego czasu pluginy zostały wycofane, nie są już dostępne. Wcześniej można było je wybierać właśnie tutaj z poziomu tego menu, można było się przełączyć tutaj właśnie na ChatGPT 3, ChatGPT 4 i pluginy, jednak zostały one wycofane i zastąpiły je właśnie tutaj spersonalizowane te GPT-sy, można tak powiedzieć. Ja przygotowałem tutaj Tobie nieco inną listę, tak więc jeśli chcesz zobaczyć inne właśnie te GPT-sy, które wcześniej były pluginami, no to zobacz moje poprzednie wideo, link dam Tobie w opisie. Ich sposób działania będzie praktycznie identyczny, tylko tyle, że nie będzie się ich wybierało poprzez właśnie pluginy, tylko bezpośrednio z GPTs. Ok, w pierwszym kroku zobacz w ogóle, jak uruchomić GPTs i jak mieć w ogóle do nich dostęp. Więc bardzo prosto, wystarczy, że tutaj klikniesz sobie w Exploruj modele GPT lub jeżeli masz wersję angielską, no to będzie tutaj Explore GPTs. Gdy w to klikniesz, to otwiera się Tobie tutaj cała lista dostępnych wszystkich modeli czatów, które możesz sobie w łatwy sposób tutaj przeglądać, po prostu scrollując je w dół. Również możesz je oczywiście tutaj wyszukać, tak więc jeżeli zobaczysz któryś z czatów, które będę tutaj pokazywał, których nie ma tutaj na liście, tych wyróżnionych, no to właśnie wpisując tutaj w to pole szukaj, możesz znaleźć sobie ten czat, który ja będę testował i który chcę Tobie pokazać. Co jeszcze fajne, to możesz sobie tutaj przesunąć od razu na przykład do jakiejś zakładki, tak, czy na przykład zakładki edukacja i od razu masz dostęp do topowych, najlepiej ocenionych, najbardziej proponowanych przez właśnie OpenAI czatów. Aby zobaczyć ich więcej, to klikasz sobie tutaj i ta lista się troszkę rozszerzy. Niemniej jednak to nie są oczywiście wszystkie czaty, które są tutaj dostępne pod względem edukacji czy jakiejś innej kategorii, tak więc musisz wtedy jeszcze bardziej sobie ich przeszukać, właśnie na przykład wpisując tutaj w grafice masz zaproponowane jedno do tworzenia logo, jednego GPT-sa, którego będziemy omawiać, a więc żeby znaleźć ich więcej, wyszukaj sobie tutaj właśnie na przykład logo. Kiedy szukasz logo, to jak widzisz od razu tych dostępnych czatów do tworzenia logo, które się w tym specjalizują, które stworzyli użytkownicy, jest tutaj znacznie więcej i oczywiście możesz je przetestować, możesz zobaczyć jaką mają ocenę klikając w niego. No ten ma tutaj 3,3, więc podejrzewam, że szału nie będzie, aczkolwiek wiadomo, no różnie ludzie mogą to oceniać. Ok. Przejdźmy więc od razu do listy tych 13, które wybrałem dla Ciebie. Lista będzie dość różnorodna, bo będziemy tutaj rozmawiać zarówno o diecie, o technicznych aspektach, o generowaniu grafiki w różnych stylach, a na koniec przejdziemy także do SEO, optymalizacji artykułów, pisania artykułów, a na koniec zagramy jeszcze sobie w gierkę. Tak więc zaczynajmy, myślę, że dla każdego, nawet nie osoby zajmujące się na co dzień marketingiem, będzie tutaj coś przydatnego. Dobra. Więc zaczynamy od pierwszego, czyli tutaj właśnie znajdź najlepszy czat GPT. Jest to czat GPT specjalizujący się właśnie w szukaniu najlepszych rozwiązań, najlepszych czatów, które najbardziej mogą Tobie pomóc. Czyli on będzie przeglądał właśnie tą bibliotekę, którą przed chwilą Tobie pokazałem, tylko tyle, że zrobi to w najlepszy sposób. Więc możesz go na przykład tutaj zapytać, jaki będzie najlepszy chat GPT do tworzenia logo? Jaki będzie najlepszy chat GPT do pisania artykułów? Chciałbym zagrać w grę, nauczyć się grać w szachy i tak dalej, i tak dalej. I on Tobie wtedy tutaj zaproponuje, które z tych właśnie przygotowanych, stworzonych GPT-sów są najlepsze, które warto sobie sprawdzić, przetestować. Ok, następny. Travel Guide. Jest to Twój przewodnik turystyczny wspierany sztuczną inteligencją. Możesz go zapytać, tak jak tutaj w propozycjach, na przykład o sekrety podróżowania, jak podróżować w tani sposób, co warto zobaczyć w jakimś miejscu, albo pomoc w zorganizowaniu wycieczki. Na przykład, kiedy chcesz polecieć sobie do Wrocławia, Barcelony czy w inne miejsce, to poproś go, aby zrobił Tobie plan wycieczki, co warto zobaczyć w Barcelonie. I zakładając, że lubisz na przykład, nie wiem, chcesz leżeć na plaży, odwiedzić restaurację z lokalną kuchnią i tak dalej, wszystko tam możesz mu powiedzieć i on pomoże Ci zorganizować taką wycieczkę. Myślę, że szczególnie teraz to się przyda, bo w momencie, kiedy nagrywam to wideo, już za moment będzie majówka, także myślę, że warto przetestować sobie tego typu rozwiązanie na wakacjach.
Ten ChatGPT pomoże Ci w nauczeniu się czego tylko chcesz, tak jak tutaj nam obiecuje w tym opisie. Jak to działa? No, możesz go poprosić, aby wytłumaczył Ci właśnie jakieś zagadnienie, na przykład jak robić równania kwadratowe w matematyce i on pomoże Ci przejść przez ten proces, albo możesz mu wgrać jakąś wiedzę, przesłać jakieś dane i poprosić, aby pomógł Ci to zrozumieć, pomógł Ci się tego nauczyć i on w różny, specjalny sposób będzie Ci właśnie pomagał to wszystko zrozumieć, przyswoić jak najlepiej tą wiedzę. Myślę, że to rozszerzenie przyda się szczególnie właśnie studentom czy też uczniom. Oczywiście, wiadomo, każdy uczy się całe życie, więc warto przetestować go również, jeśli chcesz po prostu poznać jakieś nowe zagadnienie w pracy, czy uczysz się jakichkolwiek innych rzeczy. Code Copilot. Ten czat, można powiedzieć, jest Twoim takim przewodnikiem po kodowaniu. Myślę, że to rozwiązanie przyda się zarówno osobom początkującym, jak i bardziej zaawansowanym. Na start, tak jak widzisz, tutaj możemy go poprosić, aby właśnie na przykład pomógł Ci programować w Pythonie, albo pomógł szukać jakichś innych specjalnych bibliotek na GitHubie, sprawdził jakie są trendy, jakie są nowości i inne tego typu rzeczy. Myślę, że jeżeli już programujesz, to szczególnie przyda Ci się właśnie to rozszerzenie. PDF AI PDF. Ten ChatGPT pomoże Ci w zrozumieniu dokumentów PDF. Wcześniej wspominałem o nim w ramach wtyczek, jednak teraz jest właśnie dostępny to w rozszerzeniu jako ChatGPT. Wystarczy, że wgrasz mu tutaj jakiś dokument, klikamy tutaj Start, a następnie możesz mu tutaj wgrać dokument właśnie poprzez załącznik, a on pomoże Ci się zapoznać z tą treścią, no i odpowie na Twoje pytania, może Ci to streścić i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo przydatne rozszerzenie w zasadzie dla każdego, kto pracuje z jakimikolwiek dokumentami. Logo Creator. Ten ChatGPT, tak jak nazwa wskazuje, oczywiście pomoże Ci stworzyć Twoje logo. Nie wiem, dlaczego on ma tutaj taką kiepską ocenę, w zasadzie 3,5, no to jest bardzo słabo, można mu powiedzieć. Niemniej jednak, moim zdaniem, on tworzy fajne te logo. Pyta Cię później, jakie byś chciał, żeby ono było, w jakich kategoriach, w jakich gamach, czym chcesz się inspirować, więc ten przewodnik moim zdaniem jest naprawdę fajnie skonstruowany i pomaga stworzyć coś nawet oryginalnego, nawet ciekawego, szczególnie jeżeli chcesz mieć rozwiązanie, za które nie będziesz musiał płacić, no to warto moim zdaniem przetestować właśnie ten Logo Creator. Zdecydowanie się on tutaj przyda. Photo Filter AI. Pozostajemy dalej w tematyce grafiki i jej edytowania. Tak jak widzisz, ja tutaj chciałem się dowiedzieć, jakie są jego możliwości. On mnie poprosił, abym wgrał zdjęcie, więc wrzuciłem tutaj jakąś fotkę, którą wcześniej wygenerował mi też ChatGPT, a następnie on zapytał, w jakim chcemy, aby to było stworzonym stylu. No ja wybrałem sobie właśnie tutaj, aby to był styl właśnie Naruto, czyli takiej mangi, anime, czegoś w tym stylu. Tutaj wyszedł nam niestety błąd, ale niżej, tak jak widzisz, grafika została wygenerowana i jest ona, wiadomo, oczywiście trochę zmieniona, bo tutaj do góry ten mężczyzna sobie siedział w tych kwiatach i tak dalej, był w garniturze, więc było to bardziej, można powiedzieć, realistyczne. Tutaj z kolei mamy mężczyznę, który siedzi na ławce. No ale mamy nadal zachowany park, mamy nadal wieżowce, nadal jest to mężczyzna. No i co najważniejsze, mamy właśnie ten styl mangi. Oczywiście, jeśli chcemy sobie coś tutaj zmienić, no to możemy tutaj dopisać, że chcesz, aby zmienił to czy tamto, albo po prostu kliknąć tutaj w to kółeczko, aby zostało to wygenerowane podobnie. Sous Chef, można powiedzieć, że jest to taki zastępca szefa kuchni, oczywiście wspierany przez sztuczną inteligencję. Jak to działa? No, mam tutaj kilka możliwości. Może on Ci pomóc stworzyć jakiś przepis na jakieś ciekawe danie, albo dać rozwiązanie, co możesz ugotować ze składników, które aktualnie masz w lodówce. Myślę, że warto przetestować to rozwiązanie, bo może dać nam to tutaj bardzo ciekawe efekty. Przetestujmy sobie może to teraz razem. Podpowiedz mi, co mogę ugotować, mając w lodówce, dwukropek. Jogurt naturalny, przecinek. Kiełbasę, przecinek. Marchew, przecinek. Musztardę, przecinek. Ketchup, przecinek. Chleb, przecinek. Jajka, przecinek. Ogórek, przecinek. Banan. Dobra, trochę dość nietypowy miks, ale właśnie chcę mu rzucić takie trochę wyzwanie. Zobaczymy, co on z tego tutaj stworzy i zobaczymy, czy to będzie w ogóle brzmiało, wyglądało apetycznie, jakkolwiek może tutaj smakowicie. Z tego składniku możesz przygotować pyszne śniadanie lub lekki obiad. Oto kilka propozycji. No, fajne. No, śniadanie, kolacja w zasadzie bardzo podobnie, tak, żeby było jakieś lekki obiad. Zobaczymy. Jajecznica z kiełbasą i warzywami. No, super, fajny pomysł. Jak najbardziej. Fajne rozwiązanie. Kanapki z jogurtem i warzywami. No pewnie, że można tak. Też całkiem spoko. Jak najbardziej fajnie. Sałatka śniadaniowa z jajkami i kiełbasą. Myślę, że też ciekawe. Fajny miks, fajny. Myślę, że jest fajna opcja. Możemy go prosić w takim razie, żeby podał jeszcze jakieś inne propozycje.
podaj mi 2 propozycje na obiad. Tak jak widzisz, dostaliśmy tutaj jeszcze oprócz składników, które będą potrzebne do wykonania sałatki, czy też tego pierwszego dania, przepis, jak należy to zrobić, aby właśnie wykonać sałatkę, czyli żeby przypiec te jajka, zrobić coś tam. Także myślę, że jest to też ciekawe rozwiązanie. Jeśli nie masz pomysłu, a składniki masz takie dość losowe, to myślę, że warto mieć zapisany, przypięty do ulubionych gdzieś ten czat. Tech Support Advisor. Ten ChatGPT specjalizuje się ponoć w pomocy technicznej w zasadzie we wszystkim. W opisie można tutaj przeczytać, że pomoże on Ci naprawić pralkę, naprawić komputer, router i tego typu różne rzeczy. Więc myślę, że warto go przetestować, warto mieć go gdzieś tutaj zapisanego, no na wypadek różnych takich dziwnych sytuacji, tak, że zerwał Ci się kabelek, coś, nie wiem, głośniki nie działają i tak dalej. Po prostu opisz mu tutaj swój problem, a on powinien dać tutaj gotowe rozwiązanie. Oczywiście dalej możesz kontynuować z nim rozmowę, pisząc, czy to pomogło, nie pomogło i on będzie starał się naprowadzić Ciebie tak, aby rozwiązać dany problem techniczny. Teraz z narzędzi, można powiedzieć, użytku codziennego przechodzimy już do takich ściśle marketingowych działań. Czyli będziemy tutaj tworzyć artykuł razem ze wsparciem przez obrazki, który ma być tworzony także bardziej jak człowiek. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja ten akurat czat Tobie mega polecam. Nie jest on aż tak popularny, w sensie nie jest on wysoko w tych rankingach, wyszukiwania i tak dalej, jednak z tych, które ja przetestowałem, mi on się sprawdza najlepiej, tworzy najlepsze, najciekawsze treści i najbardziej można je mieć, można powiedzieć, pod kontrolą. No i oprócz tego od razu można powiedzieć później po zakończonym artykule, stwórz mi grafikę, która będzie tematycznie pasowała do tego artykułu. No niestety w przypadku większości innych czatów to nie zadziała, więc trzeba później kombinować inaczej, naokoło. Dalej sobie to trochę utrudniać. No dobra, poprośmy go w takim razie, aby stworzył artykuł dla frazy kluczowej. Co to jest SEO, tak? Skoro tutaj jest artykuł SEO, skoro on tworzy artykuł SEO, to niech najpierw napisze artykuł, co to jest SEO. Stwórz artykuł z frazą kluczową myślnik, co to jest SEO. Tu się to trzeba poprawić. SEO. No i lecimy. Zazwyczaj na początku on jeszcze proponuje, że podpowie nam 5 tytułów, tematów, które by nam tutaj pasowały, które by nam się mogły tutaj spodobać. No niestety zazwyczaj jak mu tutaj piszemy pierwszy prompt, no to on odpowiada nam po angielsku. Trzeba mu powiedzieć, że chcemy tutaj z nim rozmawiać po polsku. No ale zacznijmy sobie, może wybierzmy któryś z tych tematów na start i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, myślę, że najbardziej pasuje tutaj nam temat 5, tak, czyli co to jest SEO, zrozumienie i tak dalej, podstaw. Myślę, że ten temat tutaj pasuje, no bo inne nie wpasują się aż tak we frazę, co to jest SEO. Więc powiedzmy mu tutaj, że chcę, abyś cały artykuł napisał w języku polskim. Dobra, no i lecimy, zaraz zobaczymy, co on z tego nam tutaj wygeneruje. Tak widzisz, na początku on tworzy nam tutaj taki, można powiedzieć, zarys. Czasami to jest właśnie w takiej formie, czasami jest to w formie tabeli. Mi się obydwa te rozwiązania podobają. Ten myślę, że jest bardziej taki przejrzysty, bo proponuję, tu będzie nagłówek prawdopodobnie H2, te będą H3. Więc całkiem nieźle. Narzędzia SEO, kolejne mamy tutaj rozwiązanie, fajnie, więc nieźle myślę sobie tutaj z tym radzi, mamy podsumowanie. No i proszę daj mi znać, czy to rozwiązanie jest ok, czy chcesz ten treść, czy też nie. Zróbmy tak. Dlaczego w ogóle piszemy teraz ten artykuł? Bo kolejne narzędzie, czat, który chcę tutaj pokazać, właśnie pomoże nam analizować treści pod kątem SEO, więc zaraz będziemy mogli oprócz stworzenia właśnie takiego artykułu przetestować go od razu, czy on faktycznie jest dobry. Jeśli nie chcesz korzystać z tego narzędzia lub używasz innych narzędzi do tworzenia właśnie artykułów lub tworzysz je oczywiście samodzielnie, to również warto użyć kolejnego czatu, który tutaj pokażę, aby przeanalizował pod kątem SEO, czy to faktycznie dobrze się sprawdza, czy jest to faktycznie interesujące. Ok, wstęp za nami. Tutaj fajnie czat nam często też odkreśla taką kreską ta część, która jest naszego artykułu. No i za każdym razem będzie nas tutaj pytał właśnie, czy ta część jest ok, czy chcemy przejść dalej do kolejnej sekcji. Możemy mu tutaj w tym momencie wprowadzić jakiekolwiek zmiany, zasugerować lub po prostu powiedzieć, że jest ok i kontynuuj. Wystarczy napisać wtedy tak i on wtedy będzie kontynuował. Super, a więc cały artykuł jest już gotowy. Zobacz, ile tego zostało tutaj wygenerowane. To jest podsumowanie. Tutaj wyżej mamy jeszcze inne sekcje. Co ciekawe, tutaj w trakcie tworzenia tego artykułu czat zapytał mnie, czy chcę stworzyć grafikę dla niego, no, więc się zgodziłem. Wcześniej tego nie robił, więc może doszła tutaj jakaś nowa aktualizacja. Fajnie, podoba mi się to. I obrazek no, jest jak najbardziej tutaj w porządku. Super, moim zdaniem to wygląda, fajnie to pasuje. Tutaj mamy opis obrazka, jak ten obrazek powinien wyglądać, tak więc jeśli będziesz kopiować ten artykuł do siebie, no to zwróć uwagę na to, co kopiujesz, żeby czegoś takiego sobie później nie skopiować przypadkiem.
Moim zdaniem ten artykuł jest fajny, więc teraz po prostu go skopiujmy i wklejmy do oceny w kolejnym tutaj okienku, które dla Ciebie przygotowałem. Tak jak można wnioskować tutaj po tych przyciskach startujących, najlepiej ten czat sprawdzi się w momencie, kiedy wyślemy mu link do naszej strony. Jednak sprawdźmy, jak sobie poradzi, gdy wklejemy mu tutaj tekst. Nie będziemy mu tutaj wysyłać żadnych linków, no bo musimy stworzyć osobną stronę, artykuł i to wszystko dopisywać, więc zróbmy tylko i wyłącznie tutaj na podstawie treści, zanim zostanie cokolwiek opublikowane, zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Więc może po prostu zróbmy oceń tą treść dla frazy co to jest SEO. I dajmy, to jest fragment. Aha, tylko on pewnie tutaj nie rozpozna też nagłówków, jak my tutaj wkleimy z tego, no ale trudno. Załóżmy, że będzie nieźle, najwyżej jak będą jakieś wnioski a propos nagłówków, to je sobie ewentualnie tutaj pominiemy, zignorujemy. Ok, cały artykuł przekleiłem, dajmy tutaj Enter, no i zobaczymy, jakie tutaj zaraz wnioski nam zaproponuje ten czat. Nasza analiza artykułu jest już gotowa. Nie będę jej teraz tłumaczył tutaj na język polski, ale w skrócie mówiąc, tutaj czat powiedział nam, że treść jest zgodna z intencjami odwiedzającego, tak? Więc na pytanie, na frazę, co to jest SEO, fajnie odpowiadamy, poruszamy wiele aspektów, co to jest SEO techniczne, co to jest SEO na stronie, co to jest SEO poza stroną, wiele innych rzeczy. To i to przeanalizował generalnie pozytywnie. W podsumowaniu wspomniał, że powinno to zostać odebrane pozytywnie, jednak aby móc dać jeszcze lepsze informacje, to warto byłoby mu dać link do tej strony, aby mógł wejść, ocenić właśnie autorytet autora, strony i inne tego typu techniczne aspekty. Tak więc myślę, że jest to narzędzie jak najbardziej przydatne. Po prostu kiedy zrobisz taki artykuł, to go publikuj, może opublikuj go trochę ukrycie, a następnie wklej mu tutaj link, no i czat postara się Tobie w tym pomóc, pomoże Ci to wszystko tutaj przeanalizować i myślę, że da Ci cenne wskazówki, cenne podpowiedzi. Kolejny czat GPT specjalizuje się w SEO na TikToku. Pomoże nam tutaj stworzyć tytuły, a także dopasować odpowiednie hasztagi. Sprawdźmy więc, jak sobie poradzi z takim krótkim, powiedzmy, zapytaniem. Przygotuj dla mnie tytuł i opis dla filmu, w którym pokazuję, co warto zobaczyć na Bali. I zobaczmy, co on tutaj zaproponuje ten czat. Opis już tutaj został stworzony. Dalej nam podpowiada, że jeżeli chcemy mieć tytuł i hasztagi, to mamy mu dać znać. OK, podaj tytuł. Opis generalnie jest bardzo ogólny, no ale też taki tutaj mu zadałem zapytanie. Ciekawe miejsca na Bali, no to w zasadzie może być o wszystkim. Ale z pewnością gdybyśmy mu to sprecyzowali, że opowiadamy w filmie o wodospadach albo o, nie wiem, lokalnym jedzeniu czy o czymś tam, no to wtedy czat nam tutaj oczywiście też fajnie w tym by podpowiedział. Ok, mamy tutaj propozycję tytułu Bali, raj na ziemi. No standardowy, bo chyba każdy podróżujący coś takiego to gdzieś użył, raj na ziemi, mega moim zdaniem oklepane, no ale ok, hashtagów nadal nie dodał w sumie, więc trochę szkoda, no ale generalnie wiesz chyba jak to działa. Myślę, że tutaj może Tobie ten plugin pomóc, jeżeli właśnie tworzysz coś też na TikToka. Myślę, że podobnie będzie to w przypadku YouTube'a czy Reelsów na Instagramie. No i ostatni czat GPT, który chcę Tobie pokazać, to jest Deep Game, czyli czat, z którym możesz sobie po prostu zagrać. Tutaj on ma bardzo fajną ocenę, ma ocenę 4,5. Klikam po prostu tutaj rozpocznij. No i robimy sobie start. Nowa gra, napiszmy tutaj nowa gra. I bardzo fajnie można z nim oczywiście też tutaj grać w języku polskim. I bardzo fajne jest to, że zobacz, dostaniemy od razu scenariusze, które możemy sobie wybrać do zagrania. Więc czy chcemy, żeby to był na przykład scenariusz science fiction, czy chcemy, żeby był na przykład historyczny, detektywistyczny, żeby to był jakiś tam romans, z tego co pamiętam, wojenny i jeszcze parę innych scenariuszy. Ich jest chyba 9 albo 10, jak dobrze kojarzę. Przyrodniczy i tak dalej, przygodowy, romantyczny, tak jak mówiłem. I z nich możesz sobie wybrać, który chcesz scenariusz, a następnie będzie do tego zagadka do rozwiązania albo jakieś inne zadanie, żeby po prostu przejść, wczuć się w tą grę. Co bardzo fajne, na kolejnych etapach, kiedy jest na przykład detektywistyczna zagadka, on będzie Cię pytał, co masz zrobić dalej, co tam ma się wydarzyć, to będzie też tworzył Tobie tutaj grafiki, żeby jeszcze bardziej poczuć klimat właśnie tej gry. Czyli na przykład, że jesteś w pokoju i odwiedza Cię jakiś gość i on nagle właśnie generuje grafikę, która pokazuje Twój tajemniczy pokój detektywa z jakimiś tam dodatkami, no i właśnie gościa w tle.
Myślę, że jeśli lubisz zagadki albo generalnie chcesz się bawić ze sztuczną inteligencją, przetestować, zobaczyć, co tutaj się dzieje, no to zobacz po prostu ten czat, przetestuj go sobie, no i zagraj w jakąś grę. A jeśli lubisz wyzwania i chcesz sprawdzić, czy jesteś cwańszy niż sztuczna inteligencja, to tu podsyłam link do mojego shortsa, w którym pokazuję grę, w której musisz właśnie w ciekawy sposób wyciągnąć od sztucznej inteligencji hasło, które zostało ukryte. Oczywiście z każdym poziomem będzie coraz trudniej, ale jeśli chcesz się przetestować, to koniecznie sprawdź tę grę. Tak więc dobiegliśmy już do końca, przeszliśmy przez wszystkie 13 czatów GPT specjalizujących się w różnych rzeczach, które chciałem Tobie pokazać. Mam nadzieję, że przydadzą Ci się one zarówno w życiu codziennym, jak i pracy. Standardowo, jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym tematem, zadaj je w komentarzu, a jeśli potrzebujesz pomocy w rozwinięciu Twojej strony internetowej lub marketingu, to śmiało do mnie napisz. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!